No to siemanko w kolejnym odcinku. Dzisiaj w tym tropikalnym klimacie, palma za nami, siedzimy właśnie na piasku. Odpowiemy na pytania, które nurtują wiele osób, a szczególnie jedno, ale to będzie troszkę później. Pierwsze pytanie było: jakie planujecie podróże na przyszły rok? Dlaczego te kierunki? Ile będą trwały? I tak dalej. No tak, na pierwsze 3 miesiące roku spędzamy w Tajlandii. Jak już wiecie, mamy tam swoją robotę, trzeba trochę popracować, tak jakby popracować, takie wiecie, w nawiasie trochę, bo to jest przyjemna praca. No ale praca. Praca, no tak. A następnie planujemy wyprawę do Stanów Zjednoczonych, kupić tam kampera, znaczy nie, kupić busa, przerobić, że nie stać nas na kupno kampera w Stanach. Fajnie by było. Dobra, kupić busa, wrzucić materac i podróżować po Stanach przez parę miesięcy. Oczywiście jak się uda, to będzie też do tego Kanada dojdzie, chociaż przez jakiś czas. Kanadę byśmy chcieli i tak zobaczyć, czy busem, czy nie. Czy nie, to i tak byśmy chcieli zobaczyć, na pewno. A co później, to się wszystko okaże tak naprawdę, bo nie wiadomo, ile nam zejdzie tam. Tam planujemy być nawet 3 miesiące, może więcej, kto to wie. Nie wiadomo, jak będzie szła ta trasa, jak się będzie układało i kiedy nam się skończą pieniądze. Ja jeszcze... Ale... Co? Nie, no mów. No co? Nie, no że ogólnie... Jakby się wtrąciłaś, że tu mów, tak? Nie, no bo nie wiedziałam, że zaczniesz mówić. Kontynuuj. Nie, ja chciałam powiedzieć, że z takich miejsc oprócz Stanów, bo ty jeszcze chcesz coś do Stanów opowiedzieć, tak? Nie, do kolejnej podróży. A, no właśnie też, bo chciałam powiedzieć, że do Stanów jeszcze będziemy wracać, bo na pewno chcemy przylecieć na Burning Mana, to jest świetny festiwal, nasze marzenie, więc na pewno chcemy wrócić do Stanów na Burning Mana. Ale z takich miejsc, które na pewno byśmy chcieli w przyszłym roku odwiedzić, to co, Islandia, Norwegia byśmy chcieli, no nie? W ogóle Skandynawię przejechać sobie. No i ja jeszcze mam w planach Bliski Wschód. Chciałem zobaczyć Syrię, Liban, Iran, Irak, Afganistan. Zrobić taką 2-miesięczną trasę. Zobaczymy, jak się to uda. Plany mam, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. No to tak jak wam obiecałem, w odcinku, który był moim 1000 odcinkiem, zaczynamy losowanie 20 koszulek z logo Podróże Wojownika, które otrzymacie. Tylko pamiętajcie, że jak ktoś wylosuje, musi do mnie napisać maila z potwierdzeniem, że to jest akurat wasze konto. No i dodatkowo całe dane, adres, imię, nazwisko, numer telefonu i rozmiar. To jest najważniejsze. Jeśli tego nie wyślecie, macie na to tydzień czasu. Niestety przepada. Dobra, zaczynamy. Pierwszą osobą, która wygrała, jest... Chwila, się losuje. Dawid Dorsz. Gratuluję. Lecimy dalej. Izabela. Gratuluję. Andrzej Wojciechowski. Wszystko jest sprawiedliwie losowane. Justyna Pietkiewicz. Gratulacje. Jelly Casino 2. Pamiętajcie, żeby wysyłać na maila swoje dane. To jest najważniejsze. Rowerzysta przed zawałem. Dobre. Lukas Montana. Trochę to będzie, bo tu 20 osób. Sebastian Pietrzak. Musicie mi wybaczyć, no ale to po prostu trzeba zrobić. R. Wanda. Gratulacje. Wanda Dubrowska. A. 2A. Paweł Skiba. Gratulacje. Jeszcze parę, już kończymy. Jeszcze dajcie mi chwilę. Ania R. Oczywiście możecie przewinąć, ale wtedy możecie nie wiedzieć, że wygraliście. Na maksa, raz, dwa, trzy. Gratulacje. Chłopak też wygrał pocztówkę z Antarktydy, także gratulacje podwójne. Damian Czarnecki. Jeszcze chwila. Piotras. No lecimy. Już końcóweczka. Tomex Dream
nie wiem jak to się czyta, ale wiadomo, widzicie jak się wyświetla. Beata Romaniewicz, Adam Pawlak, jeszcze dwie osoby prawdopodobnie, Weronika Nowacka i ostatnia osoba, która zdobywa koszulkę, to Lucky Luke. Gratulacje. O, tutaj chłopaka pamiętam, jest od początku na kanale u mnie. W ogóle dużo osób pisało komentarze, że są od początku, także strasznie to doceniam. To już prawie 4 lata, 1000 odcinków ponad. Szacun, serio. Dobra, kolejne pytanko. W jakim wieku zaczęliście podróżować? Jak to się stało? Dlaczego? No i tak dalej. Także może najpierw Alicja. Jezu, jak to poważnie brzmi. Dobra, Lala. Alicja, teraz ty. Do odpowiedzi. Do odpowiedzi. Wiecie co, no ja... Mów wszystko, tylko nie kłam. No, u mnie to było tak, że ja w zasadzie od dziecka podróżowałam, dlatego że moi rodzice byli bardzo aktywni. I takie, wiecie, może to nie były jakieś tam nie wiadomo jakie podróże, ale oczywiście zagraniczne też jak najbardziej, ale i w Polsce no i to chyba we mnie tak zaszczepiło taką pasję do podróżowania. No, a takie samodzielne podróże pierwsze, no to powiedzmy po Polsce gdzieś tam w liceum jeździłam na stopa bardzo dużo. Później na studiach jeździłam na wykopaliska, na jakieś city breaki, po Europie na stopa też jeździłam. No i później co, przeprowadzka do Australii na pół roku. No i będąc tam, poleciałam do Azji, poczułam klimat tej Azji i wiedziałam, że to jest po prostu totalnie mój klimat. Ja się zakochałam. Ja jak byłam pierwszy raz, to byłam na Bali. Pierwszy raz byłam w Azji i ja po prostu wiedziałam, kocham ten chaos, kocham ten klimat, po prostu Azja to jest moje miejsce. No i później ruszyłam w taką podróż też po kilku krajach Azji z moją przyjaciółką i z przyjacielem. I co? No i później było dużo tych podróży, bardzo dużo. No i później przeprowadzka. Powiedz jeszcze, jak podróżowasz po Europie, bo to jest ciekawe. No na stopa. Bo dużo osób się ma za wygodniejsze, a to wcale tak nie wygląda. Nie, słuchajcie, ja spałam naprawdę na ławkach w parkach, gdzieś tam na dworcach i tak dalej. Moi rodzice zawsze mówili, Boże, nie rób tego, więc damy pieniądze na hotel, jak chcesz. Ale ja wiedziałam, że nie, ja chcę przygodę i no, bardzo dużo jeździłam na stopa po wielu krajach Europy. No, a u mnie podróżowanie zaczęło się w sumie pierwszy raz za granicą, znaczy za granicą, nie za granicą, bo za granicą to się jeździło gdzieś do Czech, Słowacji i tak dalej, to się zawsze jeździło, ale także sam pojechałem, no to była Bułgaria. Ja też pierwszy raz do Bułgarii sama pojechałam. No bo wtedy to był taki modny kierunek, ta Bułgaria. No wtedy. Obóz, miałam też 16 lat, na taki obóz, wiecie, zorganizowany. Później gdzieś się do Egiptu jeździło, do jakiejś Chorwacji i tak dalej, do dużo wielu krajów, ale także, że zacząłem podróżować z plecakiem, to zaczęło się od 2018 roku, jak się do Tajlandii wyprowadziłem. Ale nie, no latałeś do Tajlandii przecież wcześniej. No nie, no latałem od 12 lat, ale ja mówię, że zacząłem z plecakiem podróżować. Że tak, że po prostu że taka prawdziwa podróż. No moja pierwsza podróż to było 15 krajów Azji od razu. To moja była w 2017, taka prawdziwa, że właśnie plecak na plecy. No i to się po prostu tak wszystko fajnie zaczęło układać, że ja sobie teraz nie wyobrażam z walizką podróżować. To by nie miało żadnego sensu. Jak samochodem się jeździ, to inaczej, ale to jest inny w ogóle vibe. To jest inny, totalnie inny vibe, takiego backpackersa totalnie. Takiego włóczykijami. My lubimy być włóczykijami bardzo. Dokładnie, i spać na lotnisko i w ogóle. Tak samo bardzo jak lubimy popijać szampana w ekskluzywnym, wypasionym statku. Tak, ja to się śmieję, że my jesteśmy tacy inni rodzaj backpackersa, że możemy po prostu spać w hostelu, na dworcu, na lotnisku i tak dalej, ale później musimy mieć nocka w 5 gwiazdkach. Tak. Ale właśnie ten balans jest fajny, to jest takie... Ja to lubię akurat, że my się do każdej sytuacji dopasujemy. Dokładnie tak. Jeszcze co do właśnie podróżowania z plecakami, to ludzie zadają pytania, jak nam się udaje... O, patrzcie, jaki elegancki, drogi ten... Jak nam się udaje tak elegancko podróżować, że tylko z takim dużym plecakiem podróżujemy jako podręczny. A to jest w sumie proste. Odprawiacie się wcześniej, nie idziecie do odprawy i nikt wam nie sprawdza. No też chodzi o kilogramy, no nie? My nie przekraczamy 10 kg. No. Tyle co można mieć, tyle mamy. No teraz nam się na pewno troszkę zwiększyło, bo kupiliśmy trochę ciuchów, zanim przypłynęliśmy na rejs. Ale tak naprawdę no teraz będziemy mieli loty... kilogram w jedną, w drugą. Teraz będziemy mieli tylko Amerykę, w sumie później już wracamy do Tajlandii, także
w ciągu całej podróży zdarzyło mi się tylko jeden raz dopłacić za plecak i to tylko dlatego, że wcisnąłem go do środka bez problemu do tego, co mierzą, tyle wystawał mój drut z plecaka. I powiedziała, się udało, bo ja Ala wykrzywiła i się udało. I poszło, no. Mój ma tak sztywny drut na stelażu, że się nie udało i musiałem dopłacić 200 zł, a bilet kosztował 100. Ale Także wiesz, 200 zł liczone na przestrzeni 3 miesięcy podróży, no to i tak wychodzi dużo taniej niż kupowanie bagażu. Pomyślcie sobie to. My ogólnie w ciągu tych 3 miesięcy myślę, że 30 lotów zrobimy około, może 25, 30, nie, chyba więcej nie, ale około, nie, no chyba więcej nie. To sobie wyobraźcie, jak my byśmy mieli wszędzie... Więcej, na pewno. Znaczy jeszcze licząc przesiadki? Jasne, że więcej. Nie, no ja dobra. To policzę. Dobra, policzymy. Ale pomyślcie, jakbyśmy wszędzie mieli kupić główny bagaż. Każdy główny bagaż około $50 by trzeba było płacić na 2 osoby. To my naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy oszczędzamy tym, że po prostu jesteśmy minimalistyczni, bierzemy tylko to, co potrzebujemy i mało tego bierzemy, bo ubrań ogólnie to mamy może po 3 kg jakoś, sprzęt do tego też po 2, coś tam jeszcze, no i plecaki ważą 8 do 10, no zależy, bo mi się wydaje, że nasze plecaki rosną w podróży i nabierają wagi, ale no maks 10 kg po prostu w nich mamy i się da. Ale też nasza podróż jest o tyle taka, wiesz, bo jak ktoś leci tylko na przykład do ciepłego, no to aż tyle rzeczy nie potrzebuje, no nie potrzebuje ciepłych rzeczy. Więc jest łatwiej, dużo trudniej się spakować, jak ktoś leci i do ciepłych miejsc, i do chłodniejszych, nie? A my byliśmy w sumie... My na przestrzeni właśnie tych 3 miesięcy Karaiby, to mamy... Antarktyda, wiecie. Teraz wracamy do Stanów, tam też jest zimno. No. W ogóle ze Stanami to jest mistrzostwo. Mówimy tak, dobra, lecimy, zrobimy fajne odcinki z Vegas, poimprezujemy, później Los Angeles, Filadelfia. No i tak, Alicja pisze do swojej koleżanki, gdzie fajnie iść na pool party w Vegas. Bo bardzo chciałam pójść na pool party, czy to Piotrek też. No, a ona mówi, teraz? Przecież teraz tam jest zimno. Sprawdzamy temperaturę. W dzień 15, nie, w dzień 15 to jeszcze będzie spoko, bo jak ja byłem 2 lata temu, też było w tyle w dzień, było spoko, w koszulce się chodziło, no ale wieczorem i w nocy już jest 1 albo 2 stopnie, także już nie będzie fajnie, no. Ale w ogóle wiecie, co jest najlepsze, że gdyby mi tego koleżanka mi napisała, to wiecie, kiedy my byśmy się dowiedzieli, że... Wieczorem. Nie, byśmy się dowiedzieli po wyjściu z samolotu. No, byśmy się zdziwili, ale mamy kurtki z Antarktydy, damy radę. To tylko parę dni, później wracamy do Tajlandii na 3 miesiące, to damy sobie radę. Teraz coś z bieżących tematów. Jaki jest koszt takiego rejsu statkiem, jak my właśnie teraz jesteśmy, czyli 14 dni ekskluzywnym wycieczkowcem po Karaibach. Będzie dokładnie 10 różnych wysp, 4 kraje, 9 krajów, sorry. 10 różnych wysp, 9 różnych krajów. Albo 11 wysp. Dobra, no mniejsza z tym, no 14 dni jesteś. No, koszt, my zapłaciliśmy dokładnie od osoby po 1960 euro. I moim zdaniem to jest bardzo dobra cena, bo były też oczywiście droższe opcje, a my mamy bardzo świetną opcję, bo mamy kabinę z balkonem, mamy, wiecie, oprócz łóżka mamy jeszcze tam fajną kanapę, plazma i tak dalej. Mamy opcję, że nam przynoszą kawkę rano do pokoju, jak tylko wstaniemy. Mogą też śniadania przynosić, a wtedy 3 euro trzeba za śniadanie dopłacić, ale jest taka możliwość. Mamy all inclusive, mamy alkohole w cenie. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra cena. Do tego oczywiście musicie sobie doliczyć lot, żeby przylecieć na Guadalupe, ale niekoniecznie. Albo Martynikę, albo jeszcze gdzieś wsiadali ludzie. Gdzie oni jeszcze wsiadali? Guadalupe, Martynika i na jeszcze jednej wyspie, ale to mniejsza z tym. No, ale moim zdaniem spoko. Po tym, jak zobaczyłem w jednym odcinku, widzieliście, jak podpłynął Symphony of Sea z Royal Caribbean, to było moje marzenie. Zanim wykupiłem MSC, to właśnie to było, ale on miał taki średni rejs, nie bardzo mi się podobał, był tylko na tydzień. Ale po tym, jak go zobaczyliśmy, to po prostu kiedyś będzie trzeba na pewno się przepłynąć jednej z floty właśnie Royal Caribbean, albo to będzie Caribbean, albo to będzie Symphony of Sea, albo to będzie Harmony of Sea. Harmony of Sea jest największy z największych, on dopiero zaczął chyba pływać. I powiem wam, że po tym, jak my jesteśmy podjarani, co my mamy na naszym statku, to ja sobie nie wyobrażam, co tam musi być, bo tamte to są najlepsze z najlepszych. I czy warto? Ja myślę, że na pewno warto. Dużo też dostawałem komentarzy, że co w tym fajnego, rejs z emerytami. A to wcale nie tak wygląda. Są też młodzi ludzie. Teraz w ogóle na Martynice wsiadło dużo Polaków też.
Ja uważam, że spoko. Ja uważam, że super taki rejs, naprawdę. Na samym końcu, wiecie, jeszcze dla nas, my jesteśmy już teraz 2,5 miesiąca w podróży, cały czas, to dla nas rozpakować plecak w jednym miejscu, pobycie w jednym miejscu, znaczy dobra, okej, my i tak jesteśmy w biegu, żyjemy, bo my trenujemy dużo, dodatkowo zwiedzamy, no 2 razy dziennie to jest dużo trenowania. Niektórzy trenują raz w tygodniu albo w ogóle, a my 2 razy dziennie. I tak żyjemy trochę w biegu, musimy nagrywać oczywiście. Będziemy odpoczywać w Tajlandii za 2 tygodnie, jak wrócimy. Ale uważam, że warto. Taki odcinek podsumowujący cały ten rejs na pewno dla Was nagramy. Będzie to ostatni odcinek z tej serii, bo no po prostu nie chcemy jeszcze teraz oceniać tego wyjazdu, czy było spoko, czy nie spoko, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Na pewno o tym zobaczycie taki szczery odcinek z tym, co opowiemy, co było nie tak, co było na tak, co było nie na nie. No, to będzie na pewno fajny odcinek, także czekajcie. Dobra, teraz połączę 2 pytania razem, które były dla mnie, albo do mnie raczej. No to pierwsze, gdzie kupiłem pierścionek i jak go ukrywałem? No to pierścionek kupiłem już 2 miesiące wcześniej, przed doświadczynami. Jak już wiedziałem, że mamy kupiony rejs na Antarktydę, mówię, no lepszego miejsca nigdy nie znajdę. A zresztą wiem, że Ala to ta jedyna moja. To się po prostu czuję. No. Mamy ten sam vibe totalnie. No pomyślcie sobie. To kto ogląda, to chyba widzi. No ale pomyślcie sobie. Znaleźć w Tajlandii, w kraju, którym kochasz, dziewczynę, która kocha Tajlandię, chce tam mieszkać, podróżuje, która mnie urzekła swoją normalnością, bo wiecie, jak to się to stało? Ja na przykład ją zaprosiłem do Lebuła, gdzie piwko kosztowało 100 zł. Ona mówi, dawaj pod 7-Eleven na Changa, a nie będziemy tutaj pili. Ja się czułam, Boże, nie, to w ogóle nie moje klimaty. Później ja mówię, dawaj idziemy na sushi jakieś dobra, w Bangkoku sushi jest drogie. Nie, ty mi inaczej powiedziałeś. No, że w ramach tego, że wzięłaś udział w filmie, no to że cię gdzieś zapraszam, możesz wybrać jakąś restaurację. No, ale mówi, dawaj na Pad Thai. Dawaj na Pad Thai, ja lubię Pad Thai z budki. I ja mówię, to ta jedyna, to ta jedyna. No i tak się to stało. Pierścionek kupiłem na Phuket. Poszedłem, a wtedy byliśmy tak pokłóceni, że już... To była nasza jedyna kłótnia, bo my naprawdę się nie kłócimy. No nie jedyna, ale ta była najmocniejsza. Większa, ta była najmocniejsza, ale już powiedziała, że mnie nie chce znać i tak dalej. A ja poszedłem Boże, weź, a ja poszedłem kupić właśnie... Wcale. Tak, nie odzywała się do mnie 3 dni, a ja poszedłem właśnie wtedy kupić pierścionek zaręczynowy i mówię, po co ja go kupiłem w ogóle? No nie wytrzymam, ale mówię, dobra, Piotrek, cierpliwość, to jest jedyne, czego potrzebujesz w życiu, cierpliwości. Chciałem sprostować, wcale nie było 3 dni, żebyśmy nie gadali. Dobra. No. Ale też od tamtej pory ani razu się nie pokłóciliśmy, tak. Więc od 4 miesięcy w ogóle nie mieliśmy żadnej sprzeczki. No, wiecie co było najlepsze? Idę po pierścionek i pani mówi tak, a jaki rozmiar? A ja mówię tak, dobre pytanie. Faktycznie, przecież każdy ma inną grubość palca. No ja mówię pani tak, pokażę pani swoje ręce. Tak się patrzę. No chyba będzie podobne, przymierzy pani. I wybrałem. I wiecie w ogóle jakie fajne to było? Ktoś nam właśnie to napisał, że ten pierścionek wygląda jak płatek śniegu. I ja go kupiłem tak zupełnie przypadkowo, bo mi się strasznie spodobał. No, zresztą ja nie wierzę w takie przypadki. Pokażę wam, jakby ktoś nie widział. No. Płatek śniegu na Antarktydzie. Królowa lodu. No, ale w ogóle wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Że ja miałam strasznie zmarznięte ręce na tej Antarktydzie. No wiecie, ten pierścionek ogólnie był za mały, ale jakoś tam wszedł na ten mój palec. Ale teraz nie ma opcji, żeby go zdjąć. I ogólnie powinnam go przełożyć, bo później mi powiedzieli, że pierścionek zaręczynowy nosi się na lewej ręce. A ja, wiecie, to były emocje i tak dalej. Założyłam na prawo, już nie mogę tego zdjąć. No. Także zostanie. Także już musimy być zaręczeni po prostu. Dokładnie. Się wkopałem, no to mam teraz, będzie do końca tam na palcu i cóż. Ale nie, no naprawdę uważam, że wybrałem ładny pierścionek. Naprawdę. Ja sama jestem w szoku, bo ja mam, że jak zaczęłam ten pierścionek, mówię, Boże, to jest najpiękniejszy pierścionek, jaki widziałam w życiu. Ale wiecie też, jaki to był impuls? To takie rzeczy po prostu to chyba to się wie, bo ja popatrzyłem na ten pierścionek plastycznie i powiedziałem, dobra, ten. Ja nawet nie szukałem za bardzo, to był pierwszy, wiecie, jak pójdziecie na Phuket do centrum handlowego, tam tych stoi z pierścionkami i w ogóle biżuterią z 50 jest na całym piętrze. Ja poszedłem do pierwszego, pokazałem ten pierścionek i go wziąłem. I tak miało być. I się okazało, że jest śnieżynka na Antarktydzie.
i idealnie pasuje, także fajnie wyszło. Szybkie pytanie. Musimy w ogóle uważać z tymi pytaniami, słuchajcie, bo zaraz się pokłócimy pierwszy raz od 4 miesięcy. Ktoś zadał pytanie, ile kosztował kabriolet w Miami i $100 zapłaciłem za dzień. I pomyślcie sobie, co to jest dla Amerykanina dać $100 za wypożyczenie sobie Mustanga. Tylko że oni chyba nie jeżdżą takimi Mustangami, bo to są takie, dla nich to chyba takie stare to jest to auto, ale dla nas super było. Ale wyobraźcie sobie, no tak byście poszli za 100 zł sobie auto wynajęli, takiego Mustanga w Polsce. Petarda. Tam wszystko w sumie było $100. Hotel $100, Mustang $100. Ale na pewno warto. Świetna zabawa tym była. Pytanko, jakie kraje odwiedzicie podczas podróży? No tych krajów będzie ogólnie chyba 18. 17 albo 18, nie będę wszystkich wymieniał. Czego o 4 nie wiedziałam, że istnieją. No na samym rejście nam dochodzi ile? 9. 9, ale 3 to były, znaczy 7 nowych ogólnie, bo do tego jeszcze Francja i Holandia. A tak to 7 nowych praktycznie, tych, których w ogóle nie wiedzieliśmy, że istnieją. Takie tam. No to dobra, wracamy do statku. Jakie są dodatkowe koszty takiego rejsu i czy jest internet? No to internet jest, tylko trzeba za niego zapłacić na przykład za 2 urządzenia. My zapłaciliśmy, czekajcie, w sumie za 14 dni zapłaciliśmy 260 € za 2 urządzenia. No my musimy mieć do pracy po prostu, my musimy być cały czas online. Także nam to było bardzo potrzebne. A jak nie, no tak ktoś przyjeżdża, może ominąć ten koszt, bo po prostu wszędzie, gdzie schodzicie, całe dnie macie od 7 do 20, możecie być poza statkiem. Także spokojnie możecie schodzić sobie, szukać gdzieś Wi-Fi. Kolejnym kosztem są napiwki, ale podobno napiwki można dać, a nie trzeba. Można, to jest wszystko zależne od Was. No i przylecieć, trzeba przylecieć. A coś jeszcze? Jakiś dodatkowy koszt? Chyba nie. Chyba to wszystko. No możecie takie rzeczy wykorzystać, wiecie, jak na przykład chcecie, żeby Wam ktoś śniadanie do pokoju przyniósł. Możecie iść sobie do drogiej restauracji, które są... 300, no pranie. 3 restauracje są takie, za które trzeba ekstra płacić. Są na statku. Azjatyckie i jeszcze jakieś chyba tam... nawet więcej. A więcej w sumie, no. Mi się wydaje, że z 5 było albo 6. W sumie tak, azjatyckie były same 3, a jeszcze były inne. Wiecie, wycieczki sobie możecie wykupić, ale na statku z tymi wycieczkami, wiecie, jak zejdziecie na Poznanie, to macie taniej oczywiście, albo przez biuro podróży, zanim jeszcze popłyniecie, kupcie przez biuro podróży, też jest taniej. Co jeszcze? No nie wiem, to są takie podstawowe, no ale tak naprawdę w tym pakiecie, co Wy macie, spokojnie nie trzeba było nic dopłacać, jeśli nie macie takich potrzeb. Możecie po prostu jeść to, co jecie, pić to, co pijecie, alkohol tam macie zapewniony. Spokojnie by wystarczyło. No to teraz pytanie, które nurtuje chyba najwięcej osób, odkąd się zaręczyliśmy, bo dostaliśmy takich pytań po prostu bardzo dużo i nawet teraz, jak robiłem pytania na Instagramie, to bardzo dużo było tych pytań. Kiedy ślub i gdzie? Ala? No to nie wiemy jeszcze kiedy, ale gdzie, no to na pewno w Tajlandii będzie i my nie chcemy takiego ślubu standardowego, my chcemy ślub humanistyczny, czyli nie cywilny i nie kościelny. Tak. No i chcemy to zrobić w formie takiej po prostu imprezy. Dress code, klapki, wiecie, Piotrek w białej koszuli hawajskiej, ja w jakiejś zwiewnej też. Tak, to takie totalnie na luzie ma być, totalnie na luzie. To ma być bardziej impreza, to ma być takie dla nas tylko. Dla nas, tak. Nie dla żadnego urzędu, nie dla kościoła, to ma być po prostu dla nas. Bo my nic takiego nie potrzebujemy w życiu, my po prostu dobrze mamy się tak, jak się mamy i nie potrzebujemy mieć na to żadnych dokumentów. Jakby chcemy zaprosić naszych oczywiście bliskich, przyjaciół, zrobić naprawdę super imprezkę, może wynająć właśnie też jakiś katamaran, gdzieś sobie popłynąć, no ale jeszcze kiedy, no to nie wiem, no zobaczymy, wiecie, to też nie jest taki hop-siup, bo bilety do Tajlandii są drogie, a jednak chcemy, żeby przyleciała nasza najbliższa rodzina, no to też nie możemy dać znać, ej dobra, w przyszłym roku przylecicie, czy tam, no trzeba na to troszkę czasu. Także no nie wiem jeszcze na razie kiedy, ale na pewno będzie super. Tak, także jak ktoś myślał, że na Antarktydzie zaręczony to ślub musi być jeszcze w lepszym miejscu? Nie, to będzie w miejscu, które kochamy. Tak, czyli... my chcemy na pewno na Phuket. Tak, plaża na Phuket. Dokładnie, i to będzie to miejsce. To będzie dla nas najlepsze miejsce i takie totalnie z nami rezonujące, więc... Później imprezka w naszym ulubionym klubie na Phuket, tańczenie, dokładnie. Szalony DJ. Tak. To ma być po prostu coś dla nas. W ogóle jest, słuchajcie, bo jest taki DJ jeden, ale nie będę mówiła w jakim miejscu, bo jeszcze nie wiadomo, co? Nieważne.
Jakaś mowa. No bo nie wiem, może będziesz miał, może będą chcieli ci jakieś partnerstwo, tyle ludzi tam zapraszasz. Zaraz się nie mówię. Ale jest taki jeden DJ, który po prostu robi taką robotę, że my stwierdziliśmy, że jak będziemy mieć ślub, to musimy mieć tego DJ-a. On musi grać. I tak naprawdę nasz ślub będzie dopasowany do terminu, kiedy może ten DJ być. No, chłop robi taką robotę, że szok po prostu. I na naszym weselu będzie, wiecie, taka muza jak na Tomorrowland na przykład. Dokładnie tak. Na pewno to nie będzie disco polo i zespół, tylko to będzie konkretne techno. W ogóle absolutnie, ma być DJ impreza. Nie, akurat pod tym względem totalnie się rozumiemy i mamy takie same wyobrażenia co do tego ślubu. Dokładnie tak. Ostatnio, odkąd się poprawiła jakość filmów, to też dostaję dużo tego, czym nagrywam teraz. Dalej, nie zmieniło się, nic, dalej jest iPhone 13 Pro. Myślałem ostatnio, żeby kupić 14 Pro, bo kamera jest naprawdę dużo lepsza. Ale tak spokojnie, jeszcze pół roku z tym ponagrywam, bo teraz się dużo poprawiło. Zmieniłem po prostu rozdzielczość, że kręcę w 4K w 60 klatkach. Grzesiu jeszcze tam robi swoje cuda z tym filmem. Także dlatego jest taka fajna rozdzielczość. A dopiero jak wyjdzie iPhone 15, to zmienię się na 15. No i fajnie przyjechał nam tu z muzyką i ciekawe, czy nas nie będzie zagłuszał teraz. Mam nadzieję, że nie. Właśnie zaczyna robić dobry zachód i nam ktoś tutaj zaczął grać. I chyba musimy uciekać. No chyba musimy stąd uciekać, bo nam zaraz złapie jakaś muzyka i będzie troszkę lipa. No ale myślę, że spoko, jakoś wyczerpaliśmy, jak będziemy jeszcze jakoś, na pewno pod koniec tej podróży, na pewno zrobimy jeszcze dla Was takie podsumowujące Q&A, ale to będziemy prosić Was wcześniej o pytania, żebyście zadawali. Co do Antarktydy, bardzo dużo znajdziecie właśnie w e-booku, który ukaże, a jak nie to seria. Nie złapie Ci muzyki? No czekajcie, chodźmy dalej. Dobra, trzeba to kończyć, trzeba się zmywać na statek. Właśnie zaczął taki piękny zachód, a my jesteśmy akurat od innej strony niż jest zachód. I nic nie widać. Nic nie widać, chcemy właśnie tam wrócić i jeszcze coś zobaczyć. No to tak mówiliśmy, bo właśnie tam muzyka zaczęła grać. Na pewno jeszcze nagramy na sam koniec, ale to już nie wiem, czy to się pokaże jeszcze w grudniu, czy to będzie już dopiero w styczniu. No i co? Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek z rejsu. Mamy dla Was jeszcze na pewno... Co jeszcze będzie? Barbados. Grenada. Jeszcze było San Martin. Nie. Martynika jeszcze raz. Martynika będzie jeszcze raz. Próbuję wziąć samochód i Wam objechać i pokazać, że tam jest naprawdę ładnie. Ale jeszcze jedna taka wyspa ładna. Jeszcze ogólnie będą już 4 vlogi. Także będzie ale ogólnie. Tam jak ładnie, zobacz. Seria będzie ogólnie. Nie, tu nie widać. Nie widać tak ładnie, no ale jest pięknie. Fioletowo nad górami. Będzie ogólnie z serii, z tego rejsu będzie 10 odcinków. Także nie opuśćcie żadnego. I pamiętajcie, lecimy po 300 000 na tym kanale i to tylko z Wami nam się to uda zrobić. To jest taki mój mały cel na ten rok. Do dzieła. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiamy.